Witam. Dzisiejszy temat to jak patrzeć na przeciwnika w walce. W materiale na temat przyjmowania pozycji walki mówiłem Wam o tym, że zależy ona przede wszystkim od tego, dla kogo jest przeznaczona oraz w jakiej sytuacji jest wykorzystywana. Tak samo jest z typem patrzenia na przeciwnika. Ma ono bezpośredni związek z tym, w jakim stylu się poruszamy oraz w jakiej sytuacji się znajdujemy. I mamy dwa typy patrzenia. Jest to patrzenie tunelowe oraz patrzenie sferyczne. Patrzenie tunelowe jest to patrzenie, które zawęża nam pole widzenia, skupiając się przede wszystkim na jednym głównym problemie. Natomiast patrzenie sferyczne rozszerza nam pole widzenia po to, abyśmy mogli się skupić na wielu problemach. I teraz jeżeli zobaczymy sobie na przykład na typ pracy boksera, to jego patrzenie jest to tak zwany trójkąt bokserski, czyli linia pomiędzy brodą a barkami. Jest to, czym on się posługuje w ringu. I ten typ patrzenia moglibyśmy scharakteryzować jako patrzenie tunelowe. Ale jeżeli teraz weźmiemy boksera i postawimy go w sytuacji realnej, to ze względu na zagrożenia, w których się znajduje, będzie on musiał zmienić patrzenie tunelowe na patrzenie sferyczne. I to, czym my się dzisiaj zajmiemy, to będziemy sobie testować różne rodzaje patrzenia w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, czyli to na samym początku, to ustalić zakres naszego patrzenia sferycznego, ponieważ to właśnie patrzenie będzie nas interesowało. Tak jak mówiłem wcześniej, bokser będzie kierował wzrok pomiędzy swój trójkąt bokserski, czyli to jest mniej więcej ten punkt. My będziemy sobie teraz rozszerzać nasze patrzenie, ponieważ będziemy chcieli wprowadzać jak najwięcej elementów, które mogą nam zagrażać. A więc to patrzenie będziemy dbali o to, żeby było jak najbardziej sferyczne. Pierwszym ćwiczeniem i takim testem, który sobie zrobimy, to będzie właśnie sprawdzenie zakresu widzenia sferycznego partnera. Okay? Jego zadaniem będzie skierować wzrok na wysokość mniej więcej klatki piersiowej mojej, natomiast ja będę ruchami okrężnymi wprowadzał w pole jego widzenia swój palec. To, co on musi zrobić, to w momencie, gdy zauważy w swoim polu widzenia mój palec, to ma powiedzieć stop. Ale oczywiście on nie może patrzeć się bezpośrednio na palec, tylko ma być jego wzrok skierowany bezpośrednio na moją klatkę piersiową. A więc patrzy na przeciwnika, niejako poprzez przeciwnika. Zrobimy test. Stop. 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 Ok, czyli dla mnie jest to pewna wskazówka, że mniej więcej ten zakres to jest jego pole widzenia sferycznego. I to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Druga rzecz, którą robimy, to będziemy teraz wprowadzać pracę bardziej dynamiczną. A więc będę mu teraz wprowadzał te same ruchy, ale one będą już dużo szybsze, czyli będą dynamiczne. Natomiast jego zadaniem będzie zrobić blok. Okay? Czyli jeżeli wprowadzę rękę, to on ma po prostu moją rękę zatrzymać. Niezależnie od tego, z której strony będę uderzał, jego ręka ma zatrzymać moją rękę. W Krav Madze nazywamy tą obronę obroną 360 stopni, ale nie o to w tym momencie chodzi. Chodzi w tym momencie o to, że ja daję mu pewien określony zakres swoich ataków i on musi sobie z tym poradzić poprzez swoje patrzenie sferyczne. A więc nadal jego wzrok będzie skierowany na moją klatkę piersiową, a ja będę wprowadzał ataki. Szybkość tych ataków będzie oczywiście uzależniona od jego możliwości. Oczywiście mogę tutaj przyspieszać, jeżeli sobie radzi. Ale widzę, że reakcje są dobre, więc na tym etapie jest to, co nas tutaj interesuje. Jeżeli sobie popatrzymy na typ patrzenia sferycznego, to można je przyrównać w takiej bezpośredniej linii z prowadzeniem samochodu. Jeżeli prowadzisz auto, to Twój wzrok nie jest skierowany bezpośrednio za maskę, tylko jest skierowany na wprost. Zgadza się? A więc pomimo tego, że wzrok jest skierowany na wprost, jesteś w stanie zauważyć zarówno to, co się dzieje z przodu, ale także widzieć to, co dzieje się po bokach.
Czyli mogę widzieć to, że ktoś idzie chodnikiem, mogę zobaczyć to, że światła się zmieniają i także patrząc na wprost nie muszę patrzeć na dźwignię zmiany biegów ani na nogi, żeby dodać gaz czy nacisnąć hamulec. A więc to jest coś, co najbardziej nam obrazuje, jaki typ patrzenia jest to patrzenie sferyczne. I teraz ja spróbuję mu rozszerzyć jeszcze jego patrzenie o kolejne problemy. Teraz będzie nasza praca już bardziej dynamiczna, ponieważ przyjmiemy pozycję walki i ja zacznę robić mu dokładnie te same elementy, które przed chwilą, ale będziemy się już delikatnie poruszać i ja będę starał się rozszerzyć jego pole widzenia poprzez to, że będę starał się nadepnąć także stopą swoją na jego stopę. A więc on na tym etapie ma mieć swój wzrok skierowany na moją klatkę piersiową lub minimalnie niżej, ponieważ dodaję mu teraz kolejne problemy. Nadal ma robić te wszystkie bloki, które robił wcześniej, ale także musi uważać na to, żebym nie nadepnął mu na stopę. Ok? Spróbujemy. Ok. To był drugi etap i za chwilę przejdziemy do etapu trzeciego. Kolejny etap to sytuacja typowo uliczna, w której zakładamy możliwość pojawienia się nowego agresora. I nasza praca będzie wyglądała teraz dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli będzie Tomek za chwilę robił wszystkie bloki, będzie uciekał nogami, będzie jego wzrok skierowany na moją klatkę piersiową, ale ma kolejne zagrożenie, w którym będzie nowy agresor. I ten agresor będzie tutaj pracował jako tak zwana satelita, a więc będzie krążył wokoło nas. I Tomek pomimo całej swojej pracy będzie musiał mieć cały czas świadomość jego położenia, ponieważ będzie musiał mniej więcej co 2 sekundy podawać mi godzinę, na której względem niego znajduje się agresor. A więc czy to jest godzina 2, czy tam 1, czy 12, nieważne. Ma się patrzeć na mnie, ma obserwować wszystko sferycznie i ma mieć świadomość nowego agresora. Zrobimy próbę. 6, 3, 9, 11. Stop. Ok. Ten typ pracy, który teraz zrobiliśmy, jest naprawdę bardzo dobry, ale może nie być taki prosty, na jaki się wydaje. Niemniej jednak pamiętajcie, aby spróbować sobie to przerobić. Pamiętajcie także o tym, aby po każdej akcji zrobić skanowanie. A więc za każdym razem po zakończonej walce, czy danej potyczce, zawsze rozglądaj się, czy nie ma innych agresorów. No i cóż, przeanalizujcie sobie to wszystko, co robiliśmy tutaj, wprowadźcie te ćwiczenia, ponieważ może się kiedyś okazać, że któreś z nich uratuje Ci życie. Dzięki, pozdrawiam. Tym razem na koniec dam Wam od siebie taki jeszcze jeden bonus i będzie on związany z tym, w jaki sposób patrzymy, z tym, że sytuacja, w której będziemy go stosować, będzie taka bardziej realna. A więc wyobraź sobie, że jesteś w jakimś lokalu, czy tam dyskotece i podchodzi ktoś do Ciebie, kto chce Ciebie wystraszyć. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ktoś, kto podchodzi, przyjmuje tam jakąś swoją pozycję i próbuje swoim wzrokiem wywołać w Tobie strach, patrząc się bezpośrednio w Twoje oczy. Bardzo często coś takiego jest, a więc on skupia się na Twoim wzroku i patrzy, co się będzie działo. I teraz Ty nie odwracaj w tej sytuacji swojego wzroku, zacznij patrzeć się także na niego, ale w trochę inny sposób, ponieważ nie patrz się bezpośrednio w jego oczy, tylko minimalnie wyżej. Czyli stoisz naprzeciwko niego, rozmawiasz z nim, ale nie patrzysz się na oczy, tylko to jest linia mniej więcej jego brwi. Zacznij się w ten sposób patrzeć i zobacz, co się będzie działo. Jest to dla wielu ludzi bardzo deprymujące, ponieważ on w pewnym momencie nie będzie wiedział, co się dzieje. I tak naprawdę przestanie skupiać się na tym, co do Ciebie mówi, tylko będzie skupiał się na tym, że coś tutaj jest nie tak. Że coś tutaj mu nie pasuje, że jest to coś dziwnego. I to jest właśnie sytuacja, która może Ci w pewnych sytuacjach dać przewagę. Także przetestuj to sobie najpierw na kimś innym wcześniej i powodzenia.